Kto z Was bierze pod uwagę, żeby przestać pracować jako kierowca zawodowy? Jeśli tak, to z jakich powodów? Czy czujecie, że ten zawód jest szanowany społecznie? Jak czujecie się traktowani na załadunkach, rozładunkach? To tylko niektóre z pytań z ankiety, którą przeprowadziłam w tym roku razem z LKW Walter w ramach kampanii Road to Respect. Cała idea tej kampanii polegała na tym, żeby oddać głos Wam, kierowcom, żebyście mogli opowiedzieć o tym, jak czujecie się w miejscach pracy, czy czego Wam brakuje, co Wam się podoba. Pierwszy etap kampanii to były rozmowy, to były wywiady z prawdziwymi kierowcami na parkingach przeważnie i z tego co zauważyłam, to dosyć Wam się spodobał ten pomysł. Trafiliśmy na bardzo fajnych kierowców w trasie, były fajne wypowiedzi, ciekawe historie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała szansę zrobić taką serię wywiadów z kierowcami. Na kolejny etap to była właśnie ankieta. Ankieta, którą wypełniliście Wy bardzo licznie, bo w ciągu tygodnia ankietę wypełniło około 1000 osób, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. W tym odcinku właśnie pokażę Wam, jak odpowiadaliście i omówimy sobie tą ankietę. Bardzo serdecznie zapraszam Was do udziału w dyskusji. Taki właśnie był cel kampanii. Otworzyć bardzo trudny temat szacunku w transporcie, szacunku w zawodzie kierowcy. Takie duże zmiany nie dzieją się z dnia na dzień, ale trzeba rozmawiać. No to przejdźmy już do samej ankiety. Po pierwsze, tak żeby dać Wam troszeczkę kontekstu, ankietę wypełniło 605 osób. Jeżeli chodzi o wiek, 40% było w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat, 25% od 21 roku życia do 30, a 22,8% pomiędzy 40 a 50. I to były 3 największe grupy wiekowe, ale mamy też tutaj generację między 50 a 60 lat, 60 a 70 i mamy też taką pomiędzy 18 a 20 lat. Kilka osób było w wieku pomiędzy 70 a 80 lat. I ja takich kierowców znam i ja takich kierowców widzę na drodze. Są to kierowca z krwi i kości, ma 80 lat, ale cały czas tam sobie jeszcze powoli jeździ. Na spokojnie. Jeżeli chodzi o płeć, mężczyźni stanowili 92%, kobiety 7%. Narodowość 83% Polska, ale mamy też dużo Stanów, ciekawostka, ale oczywiście inne kraje Europy. No i pierwsze pytanie, czy jesteś zadowolony ze swojej pracy jako kierowca zawodowy? Prawie 40% odpowiedziało, że raczej zadowolony, 27% w zaokrągleniu neutralnie, aż 15%, że jest raczej niezadowolony. No i mamy tutaj takie około 10%, że bardzo niezadowolony, ale mamy też 15%, że jest ktoś bardzo zadowolony. I to jest mega ciekawe, że wykonując ten sam zawód, 15% potrafi powiedzieć, że jest bardzo niezadowolona i 15%, że jest bardzo zadowolona. Skąd to się może brać? Z tego, co ja czuję z rozmów z kierowcami, że dużo zależy od tego, czy kierowca znajdzie sobie typ pracy i firmę, w której czuje się dobrze. Czy jest tyle w trasie, ile rzeczywiście chciał być w trasie, czy jest na przykład za dużo, za mało i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się też, że w niektórych krajach te warunki pracy kierowców są lepsze od warunków pracy kierowcy w innych. Ale jestem ciekawa, jaka jest Wasza interpretacja. Piszcie w komentarzach. Kolejne pytanie jest takie. Co uważasz, że zachęciłoby więcej ludzi do zostania kierowcą? Wybierz 3 najważniejsze według siebie odpowiedzi. Więc jak patrzę tutaj procent, to tak, 73%, praktycznie 74% podało odpowiedź lepsze wynagrodzenie. I powiem Wam, jak ja to widzę w kontekście lepszego wynagrodzenia. Ja 10 lat pracowałam jako kierowca zatrudniony i wtedy wiadomo, że zawsze myślałam o tym, że chciałabym więcej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Teraz jak mam swoją własną firmę transportową i widzę, że te sytuacje na rynku potrafią być bardzo różne. Teraz już na przykład drugi rok jest dosyć mocny kryzys w transporcie i ja wiem, że wcześniej były kryzysy. Ja na przykład nigdy w życiu pracując jako kierowca zatrudniony w ogóle nie wiedziałam, kiedy jest kryzys, a kiedy nie ma kryzysu, bo po prostu jeździłam i zarabiałam cały czas mniej więcej tyle samo. Natomiast teraz jako właściciel firmy widzę, że w tej chwili byłoby mega chyba ciężko jeszcze jakoś drastycznie podnosić stawki, bo jest rzeczywiście mało transportów, mało wolumenów do transportowania teraz, więc widać, że dużo firm transportowych upada. Ale jak patrzę jeszcze z takiej dużej perspektywy i pomyślę sobie, jak rozmawia się ze starymi kierowcami, którzy opowiadali, jak
proporcjonalnie do innych zawodów dawniej kierowca zarabiał, to myślę sobie, że cała ta struktura jakoś już doszła do tego, że ostatecznie kierowcy są niezadowoleni. Proporcjonalnie teraz kierowcy, pomimo tego, jak się patrzy, ile wpływa na konto, zdaje się, że to jest bardzo dużo. Natomiast patrząc perspektywicznie na to, że kierowca rzeczywiście całe życie spędza w trasie, to nie jest dużo. Patrząc na to z wielkiej perspektywy, na samej górze jest klient, który kupuje usługę transportową. Później jest czy to firma transportowa, czy to operator, czy spedycja. Czasami wygrywa firma, która ma najlepszą usługę, czasami wygrywa firma, która ma najtańszą usługę i później z tym budżetem trzeba wykonać ten transport, no i trzeba jeszcze na tym zarobić. No i na tym samym legendarnym końcu jest kierowca. No i właśnie, jakie jest Wasze zdanie? Po to jest ta kampania, żebyście mogli tutaj w komentarzach zabierać zdanie. Jakie jest Wasze zdanie? Jak to powinno wyglądać? Jak to kiedyś wyglądało? Idziemy dalej. Kolejna najczęściej podawana odpowiedź, prawie 49%, lepsze warunki pracy. I to jest coś, czym ja bym się chciała w przyszłym roku zająć na ogromną skalę. Mianowicie warunki pracy kierowców. Popatrzcie, 50% kierowców twierdzi, że one są kiepskie, że jest źle. Tu nic nie trzeba mówić. Jeździcie, wiecie, ale bardzo zachęcam Was do tego, żebyście opowiadali w komentarzach, bo spotykam się z tym dosyć często na różnych konferencjach, rozmowach z ludźmi z branży transportowej, ale z tej części biurowej, że oni nie mają zielonego pojęcia, jak to wszystko wygląda na drodze. Co więcej, ludziom często się wydaje, że my w hotelach śpimy, więc znowu zachęcam Was do tego, opowiadajcie. To jest mega ważne, żeby o tym mówić. Kolejny powód, więcej bezpiecznych parkingów, legendy, nie? 43,5%. Później dalej mamy mniejsze rozłąki z rodziną, 44%. No to jest mega trudne. Lepszy dostęp do sanitariatów. No i mamy też brak szacunku społecznego, więc jak teraz sobie wybierzemy te trzy najważniejsze, to mamy tak, po pierwsze 73,8% lepsze wynagrodzenie, później mamy 48,8% lepsze warunki pracy, 44,2% mniejsze rozłąki z rodziną, no i później już takie blisko tego to jest 42% lepszy dostęp do sanitariatów, 42% szacunek społeczny. Kolejne pytanie, czy rozważasz odejście z zawodu w ciągu najbliższego roku? W uproszczeniu 60% nie rozważa, aż 40% rozważa. Wyobrażacie sobie, co by się stało, jakby 40% kierowców przestało pracować? No, gospodarka by się zapadła. Kolejne pytanie, czy rozważasz odejście z zawodu w ciągu najbliższego roku? Ciągniemy to. Jeżeli tak, jakie są powody? I teraz tak. 50% niskie wynagrodzenie, 45,8% długie rozłąki z rodziną, czyli mamy powody tak naprawdę podane, potwierdzone jeszcze raz powody, które mamy z poprzedniego pytania. 43% brak szacunku społecznego, troszeczkę mniejsze są już złe warunki pracy, 29%, mamy 35% stres związany z pracą. I to jest też mega ciekawe, bo no i jeszcze te złe parkingi. Brak bezpiecznych parkingów 30%. Jest to mega ciekawe, bo znowu rozmawiając z ludźmi, to się zdaje, że kierowca po prostu siedzi, jedzie i nic nie robi. Ja się też tak zastanawiam, jak ta praca nasza, współczesnego kierowcy zawodowego, ma się do pracy kierowców choćby z lat 90. czy 2000. Z jednej strony tak dużo się poprawiło, bo mamy komfortowe ciężarówki, mamy serwisy już wszędzie, mamy serwisy mobilne, nic nie musimy naprawiać sami. Praktycznie już, oczywiście uogólniam, ale rzeczywiście tak to przeważnie wygląda. Mamy wspomagania, mamy Webasta, mamy po prostu bardzo wygodnie w tych ciężarówkach. A z drugiej strony mamy stres. Jaki stres mieli kierowcy, którzy pracowali w latach 90., 2000, gdzie te ciężarówki były proste, gdzie awarię musiał usuwać sam kierowca, gdzie nie było GPS-ów, nie było nawigacji, były mapy, gdzie kierowca musiał sobie sam radzić, gdzie nawet kierowca nie miał telefonu. Jak uważacie? Jak widzicie teraz tą pracę i stres, który jest teraz i który był przedtem? Bo teoretycznie, jak człowiek jechał do nowego kraju, do obcego kraju, nie było internetu, nie było nawigacji, jak ciężarówka się zawsze mogła popsuć i trzeba było sobie samemu z tym poradzić. Jak wy uważacie? Teoretycznie wtedy powinno być bardziej stresująco niż teraz. Jak wy to widzicie? Kolejne pytanie. Czy czujesz się szanowany jako kierowca zawodowy? 67 w zaokrągleniu procent
nie. W zaokrągleniu 12% nie mam opinii. No i mamy tutaj 17% tak. Zdecydowana większość mówi, że nie. I tutaj, jeżeli mamy starych kierowców, wypowiedzcie się proszę, jakie były konkretne przykłady tego, że czuliście się szanowani, a często rozmawiając teraz, co też było widać w tych rozmowach z kierowcami, w wywiadach, które oglądaliście, że starzy kierowcy mówili, że nie ma teraz tego szacunku. Kolejne pytanie, jakie aspekty Twojej pracy są dla Ciebie najważniejsze? I teraz tak, mamy 85% wynagrodzenie. Wiadomo, prowadzi się biznes po to, żeby zarabiać, pracuje się po to, żeby zarabiać. Później mamy 50% pozytywne traktowanie pracy, później 49,4% częste powroty do domu. Już na 4. miejscu mamy bezpieczeństwo pracy, 36,4% i później szacunek, aż 37%. I ciekawe, że tutaj jest dużo mniej godziny pracy i możliwość zwiedzania. To jasno po prostu pokazuje, że kierowca jedzie do pracy po to, żeby zarobić i jest w stanie ciężko pracować, ale chce pojechać, zrobić robotę, zarobić i wrócić. Tak to wygląda. Czy chciałbyś, aby bliski członek rodziny lub przyjaciel podjął pracę jako kierowca? Tak, 33%, nie, 66,8%. I to jest praktycznie odwrócone pytanie tamto, nie? Tam było 66,6%. Powiedziało się, że nie czuje się szanowany jako kierowca i teraz 66,8% nie poleciłoby tego zawodu komu innemu. I popatrzcie, jak mają nowi ludzie wstępować do zawodu, jak my sami nie polecamy tego zawodu, bo to jest ciężki zawód. Praca sama w sobie niby nie jest taka ciężka, ale jak się weźmie pod uwagę to, że jednak człowiek jest cały czas sam ze sobą, nie ma się z kim pokłócić, jak to się mówi popularnie, nie ma się z kim pokochać, nie ma się z kim pokłócić, tylko ze sobą samym, no więc w którymś momencie to może mocno przytłaczać. Jak długo pracujesz jako kierowca? No i teraz mamy tak, od 2 do 4 lat, czyli młodzi kierowcy stanowili 19%, później od 5 do 10 lat 35% w zaokrągleniu i to była największa grupa. I później grupa od 11 do 20 lat to stanowiła 24%. I później mamy od 21 do 30 lat, to mamy na oko pewnie poniżej 10%, plus minus 10%. Najmniejsza grupa plus minus zgaduję 6%, ma doświadczenie ponad 31 lat za kierownicą. Mega szacunek, nie? Tyle lat, ale to widzę, popatrzcie, że w tych wywiadach chyba tacy najchętniejsi do rozmowy byli kierowcy, co mieli już ponad 40 lat za kółkiem. To też ciekawe, nie? Że jak już ktoś jeździ, to już będzie jeździł. Z jakiego powodu został Pan kierowcą? I popatrzcie, że aż 76,7% pasja do jazdy. To jest mega pozytywne. Kolejny powód, 39,5%, duże zarobki. Widzicie, z jednej strony uważa się, że duże zarobki, bo póki się nie wstąpi do zawodu, to jak się widzi, ile kierowca zarabia, jak się słyszy, o tym też są oczywiście legendy, więc może niektórzy też się nabrali na legendy tak zwane parkingowe, to tak liczbowo wydaje się być bardzo dużo, natomiast jak już się wchodzi i widzi się koszty, takie dosłownie materialne, tego, że jednak trzeba kupować jedzenie, trzeba sobie przygotowywać samemu w drodze, jak nie, to trzeba po prostu płacić za to jedzenie. Nie ma tak jak w normalnej rodzinie, w której wszyscy pracują lokalnie i żyją lokalnie, że jest jedna kuchnia, że wszyscy razem jedzą i jest jedno gotowanie. W rodzinie, w którym jest kierowca, są 2 kuchnie, więc trzeba robić podwójnie zakupy i tak dalej, a często też trzeba robić za granicą, chociaż to już mocno poszło w dół. Na przestrzeni tych 13 lat, jak ja jeżdżę, to widzę, że ceny produktów w dużym stopniu się wyrównały. Dawniej były dużo droższe, ale wciąż to nie jest tak, że się jedzie w trasę i się nie ma żadnych kosztów. Te koszty są jednak stosunkowo wysokie życia w trasie. No i nie mówiąc o takich kosztach niematerialnych, jak rozłąka z rodziną właśnie. I później trzeci, najważniejszy powód, przypadek. 18,8%. I szczerze powiedziawszy, ja myślałam, że ten przypadek będzie dużo wyżej, bo jak często się rozmawia z kierowcami, to w sumie zostają kierowcami przez przypadek. Ja to tak z drugiej strony pół na pół. Lubiłam jeździć, ale że mi się udało zostać kierowcą i jako kobiecie to było dużo trudniej. To też trochę jednak w końcu przypadek o tym zadecydował, że znalazłam tą pracę, ale to jest mega ciekawe. Ale popatrzcie też, że 16% powiedziało, że tradycje rodzinne.
No i pytanie, czy te tradycje rodzinne będą kontynuowane? Brak innych możliwości 9,6. Mega ciekawe, nie? Że z jednej strony popatrzcie, i dobre zarobki, i brak innych możliwości. Stabilność zatrudnienia 13%. To też trzeba podkreślić jednak, że dla kierowców zawsze będzie praca. Ja wiem o tym, że czasami się słyszy o ciężarówkach autonomicznych, ale ja trochę weszłam w ten temat, jak w tamtym roku, pamiętacie, miałam okazję się spotkać z Kodiakiem w Stanach, gdzie ma model już bardzo dobrze dopracowany i software, i hardware. No i generalnie cały czas to oznacza, że tam będą potrzebni te kierowcy. To oznacza, że komputer będzie robić ten długi odcinek prostą autostradą, którym właśnie to jest ta część pracy, którą nie chcą robić kierowcy, to będzie robione przez komputer, ale załadunek, ale tankowanie, jakieś serwisy, to wszystko będzie robione dalej przez człowieka. To oznacza, że wciąż będzie praca, w transporcie zawsze będzie praca. Czy kiedykolwiek zrezygnowałeś z pracy jako kierowca? I patrzcie, 40% zrezygnowało, 60% nie. I ja znam takich kierowców, co mieli już dość, rzucili wszystkim, powiedzieli, że już nigdy nie będą jeździć, już mają dość, przestali jeździć, popracowali rok, dwa gdzieś tam i stwierdzili, że nie dadzą rady, że to już człowiek już tak się uzależnił od jazdy, że nie może. A wy, jak myślicie? Udało się komuś z was odejść na stałe za kierownicy i się osadzić i pracować stacjonarnie? Ciągnąc ten temat, jakie były główne powody rezygnacji? 51% nie dotyczy, bo to odpowiadają tylko ci, którzy zrezygnowali. 27% złe traktowanie przez firmy. I tu się czasami słyszy o tych tak zwanych dziad transach. To czasami jest, z tego co słyszę, prawda. To się wciąż podobno zdarza, że kierowcy nie dostają wypłat na czas i podobno cały czas się zdarza, że jeżdżą graty, które nie są naprawiane. Mamy dalej 24,3 niskie wynagrodzenie. 24% niewystarczająca ilość czasu wolnego i mamy też 18,7 długie godziny pracy. I prawie 10% powody zdrowotne. Powody zdrowotne to jest w ogóle jeszcze inny temat też na kampanię, według mnie. Kolejne pytanie. Dotyczy osób, które zrezygnowały i powróciły do pracy po przerwie dłuższej niż 6 miesięcy. Jakie były powody powrotu do zawodu? No i znowu 55% to nie dotyczy, ale mamy teraz tak. 24% powody finansowe. No okazało się pewnie, że jednak to, co udało im się zarobić na miejscu, było niewystarczająco. Jak ja to widzę, nie? Jak coś tam czasami słyszę, że już pójdę na budowie, zarobię tyle samo, będę codziennie w domu. No ale się okazuje z drugiej strony, że ta praca na budowie jest bardzo ciężka, fizycznie cięższa niż bycie za kółkiem. I czasami ta trawa po drugiej stronie nie jest aż tak strasznie zielona. Ale to tylko przykład oczywiście. Prawie 20% tęsknota za kierownicą. No. Później 16% nowy pracodawca. Czyli widzicie, jak znalazł dobrą firmę, no to jeździ. Później mamy 9% brak znalezienia innej pracy, czyli nie udało się znaleźć nic innego, lepszego. 7,8% powrót do zdrowia. No i później już takie założenie, 4% założenie własnej firmy. Kolejne pytanie. Jakie uważasz są najważniejsze wyzwania stojące przed kierowcami dzisiaj? Wybierz 3 najważniejsze. 66% niewystarczające wynagrodzenie. 62% trudne warunki pracy. I popatrzcie się, jak to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać i żebyście tutaj w komentarzach wypisywali konkretne przykłady, bo dla przeciętnego człowieka, który może mieć wpływ na to, jakie są nasze warunki pracy, może być to w ogóle nie do pomyślenia, że jeździmy ciężarówkami za grube miliony, a narzekamy, że mamy trudne warunki pracy. No o co nam w końcu chodzi? Nowe ciężarówki, bo przecież statystyki jasne pokazują, że na międzynarodówce ta flota generalnie w większości jest super nowa. Są autostrady nowe, są stacje benzynowe, są parkingi. O co w ogóle nam chodzi? No weźcie, napiszcie, o co nam chodzi. 63,6 długie godziny pracy i 58% brak społecznego uznania. No i 38% problemy regulacyjne. Domyślam się, że chodzi w dużym stopniu o wydawanie pieniędzy na mandaty. Skomentujcie. Ale że 58% aż to jest brak społecznego uznania. Ciekawe, nie? Ja mam też takie poczucie po wielu
w rozmowach przez te wszystkie lata rozmowy z kierowcami, że kierowca to jest taki człowiek, co on będzie pracował, ale chce mieć pracę ułożoną, chce wiedzieć co, kiedy i jak, chce mieć zapłacone i chce mieć warunki pracy. I nic więcej, nie? I to tak naprawdę jest szacunek, a niestety tego wszystkiego w mniejszym i większym stopniu w różnych miejscach brakuje. Dla tych, którzy obecnie nie jeżdżą, co by zachęciło do rozpoczęcia kariery jako kierowca? Wybierz top 3 odpowiedzi. Więc 50% w zaokrągleniu nie dotyczy to pytanie. I później mamy tak, najwięcej 37% lepsze wynagrodzenie. Później mamy 25% więcej szacunku i uznania od społeczeństwa. 22% bardziej przewidywalne godziny pracy, 23% ulepszone warunki pracy. Czyli to wszystko, o czym cały czas mówimy. Czy kiedykolwiek pracowałeś z kobietami jako zawodowymi kierowcami? 50/50. Tak, nie. Do tej ankiety też trochę dołożyliśmy tutaj pytania o kobiety, żeby wyczuć, jakie jest podejście, bo często ja słyszę znowu od ludzi, którzy nie są kierowcami, takie podejście, że pewnie z mężczyznami to ci się strasznie ciężko pracuje i jest takie wyobrażenie generalnie wśród ludzi, wydaje mi się, że jest strasznie dużo seksizmu i jest dużo takiego patrzenia przez kierowców zawodowych na kobiety kierowcy z góry i z takim brakiem szacunku, z czym ja się nie zgodzę. I to też dowiodła w dużym stopniu ankieta. Popatrzcie, czy uważasz, że kobiety są dobrymi kierowcami zawodowymi? 94% powiedziało, że tak. Popatrzcie, prawie 100% kierowców zawodowych powiedziało, że kobiety jako kierowcy zawodowi to są dobre kierowniczki. Popatrzcie. Więc to czasami tak się mówi, nie? Że jak coś tam się człowiek o coś pyta, to tak naprawdę swoje własne zdanie chce ci tam jakoś przemycić i popatrzcie, wśród kierowców zawodowych nie widać złego nastawienia do kobiet. W tym zawodzie jest wręcz przeciwne, jest bardzo dobre nastawienie. Czy osobiście znasz kobiety trackerki? Więc jest tak, 70% w zaokrągleniu tak, 30% nie. Czy uważasz, że pracodawcy mają uprzedzenie do zatrudniania kobiet na stanowisko pracy? To jest, czy uważasz? I popatrzcie, że aż 33% powiedziało, że płeć nie ma znaczenia. I to jest bardzo dobra oznaka, nie? Jak to nas świadczy o kierowcach zawodowych, prawda? 39% w zaokrągleniu nie mam zdania i 22% tak, widzę uprzedzenia. I jest jeszcze tak na oko mniej niż 10%, wręcz przeciwnie, pracodawcy poszukują kobiet na stanowisko kierowcy. I generalnie to ja się zgadzam ze wszystkim. Transport to jest jednak tak wielka branża, że jedne firmy bardzo chętnie zatrudniają kierowców, inne z kolei wydaje mi się, że chyba to takie może mniejsze, a z kolei inne nie. Więc jak czasami do mnie dziewczyny piszą o tym, że szukają i nie mogą znaleźć pracy, to jak się pytam, jak to jest możliwe, że nie możesz znaleźć pracy, gdzie szukasz tej pracy? No to się okazuje, że szukają gdzieś tam w promieniu 50 km i w promieniu 50 km są same malutkie firmy, może częściej to jest jakoś krajówka, no i generalnie po prostu jest bardzo mały promień szukania pracy, no i jak się ma mało opcji, to jest też niższe prawdopodobieństwo tego, że się znajdzie. W dużych firmach to na pewno nie jest problem. Czy uważasz, że kierowcy mają uprzedzenie do kobiet na stanowisku kierowcy? I teraz jest tak, 28% tak, widzę uprzedzenia. Ciekawe, prawda? Jak to interpretować w ogóle można, bo z jednej strony uważają, że nie ma, ale z drugiej strony widzą, że chyba koledzy mają uprzedzenie, nie? Więc z jednej strony może tutaj tak oficjalnie wszyscy powiedzieli, że kobiety są zawaliste, ale z drugiej strony na drodze to takie jest, że ja uważam i znam i widzę, że jeżdżę dobrze, ale tamten to kiedyś coś tam powiedział, nie? Ciekawe, czy to tak jest. Jak myślicie, czemu to jest takie, tak tutaj troszeczkę inaczej? I znowu 25% płeć nie ma znaczenia, 26% w okrągleniu nie mam zdania i 21% kierowcy ciężarówek cenią sobie współpracę z kobietami kierowcami. I myślę, że w większości tak jest. Jakie zachęty lub zmiany mogłyby zachęcić więcej kobiet do wstąpienia do zawodu? No więc z jednej strony mamy 75-76% lepsze środki bezpieczeństwa, dedykowane miejsca dla kobiet, ale popatrzcie, że najmniej w sumie tutaj jest specyficzne szkolenia. Ciekawe. No i mamy też bardziej elastyczne godziny pracy, 34% i według mnie te godziny pracy
to w takiej dłuższej perspektywie dla mnie to jest, mi się zdaje, że najważniejsze, bo przeciętnie młoda dziewczyna, która wchodzi do jakiegoś zawodu, no liczy się z tym, że na jakimś etapie będzie rodzić dziecko i będzie potrzebowała jakiegoś urlopu macierzyńskiego i być może roku czy dwa takiej bycia czy pracy z domu i wydaje się, że ten zawód nie sprzyja. Z drugiej strony tyle jest dziewczyn, które ja znam, które urodziły dzieci i wróciły i jeżdżą, no ale z tego co zrozumiem, co słyszałam, to się mocno z firmą dogadały, więc właśnie to taka elastyczność do tego, żeby kobiety mogły po urodzeniu dziecka pracować mniej, czy pracować na jakichś krótkich trasach, to wydaje mi się być właśnie krytyczne w takiej długiej perspektywie. Idąc dalej, czy według Ciebie jest wystarczająco dużo możliwości dla kobiet w tej profesji? I jest tutaj 50% tak, 30% nie wiem i 20% nie. Dalej, czy kiedykolwiek spotkałeś się z problemami bezpieczeństwa podczas pracy? Jeśli tak, opisz. No i mamy tutaj aż 60% tak, 32% nie. Wyobraźcie sobie, w jakim innym zawodzie, gdyby zadać takie pytanie wśród pracowników, aż 60% odpowiedziałoby, że tak, miało problem z bezpieczeństwem. To dużo mówi o tym zawodzie, nie? Kolejne pytanie. Czy uważasz, że pracodawcy powinni bardziej szkolić lub że powinno być więcej szkoleń na temat bezpieczeństwa w pracy? 36% tak w pewnym stopniu, 36% tak zdecydowanie, 14% nie jestem pewna i 12%, w zaokrągleniu 13% nie ma takiej potrzeby. Dalej, czy Ty zawsze respektujesz zasady bezpieczeństwa? Jest tak, w zaokrągleniu 60% często, ale nie zawsze, 40% tak zawsze. No i jakiś taki margines kilku procent rzadko. Nie wiem jak to interpretować. Co mieliście na myśli tutaj, co? Kolejne pytanie. Czy spotkaliście się z którymś z tych zagrożeń swojej pracy jako kierowca zawodowy? Wybierz 3 odpowiedzi. I co tutaj mamy najczęściej? 76,5%. Dziwne, że nie 100%. Jak oni zarobią, że nie 100%? Brak bezpiecznych parkingów. Mamy później dalej najczęstszy problem. 66 w zaokrągleniu procent. Stres związany z terminowością dostawy. To jest mega ciekawe, nie? Później mamy 48% wadliwy, nieserwisowany sprzęt. Też mega ciekawe. 45% kradzież paliwa. No i tutaj jestem zaskoczona, bo poza parkingami, no to bym pewnie obstawiała, że kradzież paliwa. Dobra, idziemy dalej. Kto Twoim zdaniem ma najlepsze możliwości poprawy warunków pracy kierowcy? I to jest mega ciekawe. Wybierz 3. No więc tak, 65 w zaokrągleniu procent firmy transportowe. Później 58 politycy. I później 39 spedycja. I później jest 32 kierowcy, 30 społeczeństwo, 21 nadawcy. No i dla mnie to jest mega ciekawe, bo ja teraz sama będąc firmą transportową widzę, że ja mam po prostu zero wpływu na to. Jeżeli ktoś coś może zmienić, to duzi gracze i sami klienci. Przeciętna firma transportowa walczy o to, żeby dostać zlecenie i jak już ma to zlecenie, no to po prostu musi dbać o to, żeby utrzymać to zlecenie, a nie iść do klienta i mówić, że to macie źle, tam to macie źle i tak dalej, bo w takiej sytuacji po prostu się boją, że klient po prostu powie, Wam nie pasuje, tamtym nie pasuje, dziękuję, do widzenia. Więc chciałabym Was tutaj uczulić, że byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście firmy transportowe miały taki ogromny wpływ, bo wtedy przez własnych szefów, przez własnych spedytorów po prostu wymuszalibyśmy zmianę w tych miejscach załadunku, rozładunku. Natomiast niestety tak nie jest. Na firmy transportowe nie możemy liczyć, bo nie dlatego, że nie chcą, bo jak ja rozmawiam z firmami transportowymi, oni bardzo chcą, ale tutaj klienci, nadawcy rozdają karty, niestety. Dobra, idziemy dalej. Jak oceniasz bezpieczeństwo swoich warunków pracy? I teraz 45% raczej bezpieczne, 32% neutralne, 10% raczej niebezpieczne, 9% bardzo bezpieczne, no i jest taki mały margines, bardzo niebezpieczne. To według mnie w dużym stopniu zależy od tego, na jakich kierunkach się jeździ, bo z jednej strony widzicie jest tutaj, że raczej że bardzo bezpiecznie albo neutralne, no ale wystarczy, że raz pojedzie gdzieś tam na południe, Hiszpanię czy Włochy i zaraz potną, okradną, no i co? I ma wtedy kontakt z niebezpieczną sytuacją? Ma. Ale generalnie jak jeździ po Austrii, załóżmy, no to jest okej, nie? To jest bezpiecznie. No i kolejne pytanie, czy wiedziałeś, czym jest transport intermodalny?
i 73% powiedziało, że tak, 26% że nie. Czy pracowałeś w transporcie intermodalnym? 66% nie, 33% że tak. Skąd tu się w ogóle wziął transport intermodalny? Ano stąd, że wydaje mi się, że transport intermodalny może być rozwiązaniem wielu problemów kierowców, bo transport intermodalny polega na ładowaniu i dostarczaniu przyczep do terminala, no i później znowu odbieranie przyczep i rozładowywanie, więc taka praca w kółko, co oznacza, że praca jest przewidywalna, można sobie planować, wie na czym się stoi, dużo się jeździ między tymi samymi punktami, więc już człowiek po prostu wie co, gdzie i jak. Jest to też praca fizyczna dosyć, bo towary trzeba zabezpieczyć i doglądać wszystkiego. No ale wydaje mi się, że dla niektórych to może być rozwiązanie niektórych problemów w tej pracy. No i LKW Walter to jest też pionier transportu intermodalnego w Europie. Czy chciałbyś pracować w transporcie intermodalnym? 40% powiedziało sporadycznie, 26% bardzo często, a 18% rzadko. To też byłam bardzo ciekawa tego, na ile kierowcy są otwarci na to właśnie, żeby pracować w transporcie intermodalnym i na ile jest w ogóle świadomość. No i mamy już tutaj ostatnie pytanie. Jakie korzyści widzisz w pracy w transporcie intermodalnym jako kierowcy? Wybierz top 3. No i tutaj mamy tak, że 47% częste powroty do domu. No i właśnie tak w kontekście tej dużej rozłąki z rodziną, to mi się zdawało właśnie, że tak powinno to być. Jak człowiek mieszka blisko terminala, to może nawet być codziennie w domu. Później mamy 45% praca bliżej domu, widzicie? 43% gwarantowane powroty do domu, dokładnie, przewidywalność. 36% krótkie trasy, 35% żadna wola długodystansowa. Takie odpowiedzi też są, no widzicie. No i to już koniec. Mnie generalnie niektóre odpowiedzi rzeczywiście zaskoczyły, ale jestem ciekawa, czy Was zaskoczyły. Więc dajcie znać w komentarzach. Bardzo się cieszę, że mogłam zrobić tą kampanię. Bardzo się cieszę, że Wy tak chętnie odpowiadaliście i wzięliście udział. Zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Jest bardzo ważne, żeby rozmawiać, żeby się komunikować, bo tak Wy odpowiedzieliście, że jest bardzo dużo stresu w tej pracy i długie godziny pracy. Tak, też trzeba pamiętać o tym, że po drugiej stronie, w biurach, w spedycjach, tam nie ma też inaczej. Różnica jest taka, że oni idą do domu i oni mogą porozmawiać, oni mają domowe warunki odpoczynku, oni mają własne łazienki i tak dalej, i tak dalej. My z kolei w nocy musimy czuwać, musimy spać przy autostradzie, tak jak teraz, i w hałasie, więc ten dialog jest strasznie ważny, bo świat tak bardzo przyspieszył, że wydaje mi się, że każdy już po prostu patrzy tylko i widzi tylko swoją działkę i nie widzi już drugiego człowieka. Podsumowując, bardzo dziękuję Wam za to, że wzięliście udział w tej kampanii. Bardzo dziękuję LKW Walter za to, że jako taka wielka firma, lider transportu FTL i pionier transportu intermodalnego jest otwarty i stwarza przestrzeń na to, żeby poruszać tematy ciężkie, tematy szacunku w branży transportowej, więc bardzo serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję, że razem powoli będziemy zmieniać ten świat transportu najlepszym. Ale nie ma się co oszukiwać, to się z dnia na dzień nie wydarzy i nie wydarzy się to bez zaangażowania kierowców zawodowych, bez zaangażowania pracowników biurowych, spedycji, firm transportowych, klientów, operatorów, stacji benzynowych, serwisów, myjni, parkingów, bez wszystkich. Wszyscy musimy się w to zaangażować, wszyscy musimy rozmawiać. I ja bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten dialog. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i szerokości.